Gdy pobraliśmy się z mężem i razem zamieszkaliśmy, zdarzyło nam się kilka kłótni zarówno na polu osobistym, jak i dotyczącym obowiązków, czy też nawet dekoracji. Mianowicie mój mąż nalegał, żeby zatrzymać dziwny obraz kobiety. Kto to? Spytałam, gdy zobaczyłam obraz po raz pierwszy, oparty o górę pudeł. Nie wiem, była wyprzedaż garażowa, to kupiłem. To był oryginał. Wydaje mi się, że farba olejna. Przynajmniej tak udało mi się wywnioskować po sposobie, w jaki światło odbijało się od pociągnięć pędzla. Dzieło przedstawiało młodą kobietę stojącą w ciemnym pokoju i która spoglądała przez ramię na widza. Właściwie była piękna. Blond włosy opadały jej na ramiona niczym wodospad. Miała na sobie białą bawełnianą sukienkę. Do tego delikatna twarz w kształcie serca, o której można by w pewnym sensie powiedzieć, że była bardziej niepokojąca niż urocza. Sama postać była mocno oświetlona w przeciwieństwie do pomieszczenia za nią. Kontrast i jej postawa skojarzyły mi się z dziewczyną z perłą Vermeera. Ale nie sprawiało to wrażenia eleganckiego, melancholijnego czy pięknego. Zamiast tego wydawało mi się przerażające. Tym bardziej, że mąż nalegał na powieszenie obrazu nad naszym łóżkiem. Nie no, znaczy obraz jest piękny. Powiedziałam. Tylko jakoś tak nie współgra mi z tym nowoczesnym wystrojem. Twoje figurki też nie. No tak, tylko że, wiesz, one są małe. A obraz jest ogromny. Na litość boską. Ta kobieta jest prawie naturalnych rozmiarów, nie widzisz tego? Niech zostanie tam, gdzie jest. Zdawało się, jakby była to dla niego sprawa życia i śmierci, więc odpuściłam. Choć nie było to łatwe. Czasami budziłam się w środku nocy z poczuciem, że jestem obserwowana. A wtedy podnosiłam głowę i widziałam jej szare oczy wpatrujące się wprost we mnie. Od tamtej pory nie sypiałam zbyt dobrze. I przysięgam, raz się zdarzyło, że się poruszyła. Czy jej dłoń zawsze taka była? Spytałam Erika któregoś razu, gdy kładliśmy się do spania. No i lewa ręka, zobacz. Palce ma tak jakby odchylone, tak jakby sięgała po coś w głębi. Zobacz, zupełnie jakby czekała, aż ktoś ją chwyci. No, tak, zawsze tak było. Mogłabym przysiąc, że wręcz przeciwnie. Później z reguły przestałam zwracać uwagę na obraz. Był niepokojąco realistyczny. Gdy wpatrywałam się w te szare oczy, odnosiłam wrażenie, jakbym faktycznie utrzymywała kontakt wzrokowy z prawdziwą osobą. To trwało 2 tygodnie. Po tym czasie zaczęłam prosić Erika o przewieszenie obrazu. Możemy go gdzieś przewiesić. Naprawdę nienawidzę go oglądać, jak się kładę. To najładniejsze dzieło sztuki, jakie mamy i jego miejsce jest nad łóżkiem. No a co ze słonecznikami? Ale to tylko wydruk. Jęknął. I w dodatku bardzo sztampowy. Nie powala. Oj, no dawaj, nie marudź. Jak przeniesiesz obraz, to przestawię gdzieś moje figurki. Długo westchnął. Dobra, przeniosę ją. Kolejna rzecz. Często odnosił się do obrazu per ona. To było dziwne. Powiesił obraz nad schodami. I szczerze powiedziawszy, to był jeszcze gorszy pomysł. Zawsze, gdy schodziłam po schodach, ona tam była i patrzyła na mnie z góry. Wręcz przeszywała mnie tym szarym spojrzeniem. Przynajmniej kiedy obraz wisiał w sypialni, to przeważnie spałam albo kierowałam głowę w przeciwnym kierunku. Kilka dni później moja wytrzymałość sięgnęła zenitu. Z jakiegoś powodu nie mogłam spać. Po godzinie ciągłego przewracania się z boku na bok postanowiłam zejść coś zjeść. Dotarłam do pierwszych schodów i tam zobaczyłam ją. Nie zapaliłam głównych świateł. Świeciła się jedynie nocna lampka w łazience. Tło obrazu zlało się w jedną plamę razem ze wszystkim, co mnie otaczało. Ale kobieta wciąż była na obrazie. Nadal z bladą twarzą i w białej sukience. A mój durny, zaspany mózg zinterpretował to tak, jakby faktycznie ktoś tam stał.
Podskoczyłam jakieś pół metra w powietrze i spadłabym ze schodów, gdybym w ostatniej chwili nie złapała się poręczy. Możemy pozbyć się tego obrazu, błagam. Spytałam na następny dzień. Erik odwrócił się od kuchenki i odłożył szpatułkę. Dlaczego? W nocy cholernie się wystraszyłam i prawie spadłam przez niego ze schodów. Patrzył się na mnie tak, jakby mnie nie rozumiał. Wystraszyła cię? Właściwie zaskoczyło mnie to, byłam przekonana, że ktoś tam stoi. Dalej się na mnie patrzył. Wtedy wybuchnął śmiechem. Po chwili sama też zaczęłam się śmiać. To było dość głupie, gdy teraz o tym pomyślę. Zdawałam sobie sprawę z tego, że jestem zaspana, no ale dalej. Naprawdę myślałam, że ten obraz jest żywy? Czy naprawdę myślałam, że włamała się do nas młoda, piękna blondynka w nocnej koszuli? Na razie przeniosę ją do mojego biura. Już nie będziesz musiała jej oglądać. Brzmi dobrze. Dzięki. I przez chwilę wszystko było po tym okej. W pewnym sensie zauważyłam, że Erik spędza w swoim biurze więcej czasu niż zwykle, ale zbliżał się też ważny termin na sporządzenie briefingu. A tak w ogóle, jaki to miałoby związek z obrazem? To na pewno nie tak, że patrzył na nią godzinami. Tyle, że właśnie na tym go przyłapałam. Jednego wieczoru nie zszedł zjeść ze mną kolacji. Wołałam go kilka razy i bez odpowiedzi. Więc weszłam na górę i skierowałam się do jego gabinetu, żeby zobaczyć, jak wgapia się w ten obraz. Po prostu tam siedział. Przy wyłączonym komputerze. Bez potrzebnych papierów na biurku. Tylko obrotowe krzesło, zwrócone w stronę kobiety na obrazie. O, Odezwał się nagle, kiedy weszłam. Wtedy szybko wstał. właśnie miałem schodzić. Przed chwilą wysłałem dokumenty. Są bardzo zadowoleni. Obdarzył mnie szerokim uśmiechem, jak gdyby nigdy nic, a potem prześlizgnął się obok mnie. Słyszałam jego kroki na schodach. Czy on naprawdę skończył pracę? Czy po prostu tu siedział i gapił się na obraz? Ostatecznie uznałam, że nie będę poruszać tego tematu. Obraz był poza zasięgiem mojego wzroku i bardzo mnie to cieszyło. Zresztą teraz miałam do robienia ważniejsze rzeczy. Zbliżał się ostateczny termin wysłania artykułu, którego nawet nie zaczęłam. Ale wtedy, i pamiętam, że był to piątek po południu, niechcący podsłuchałam mojego męża. Niby jego głos tłumiły grube drewniane drzwi, ale i tak nie było trudno go usłyszeć. Prawie krzyczał. Na dziś wieczór będę to miał. Nie, wiem, że termin był do środy. Cóż, moja żona spadła ze schodów. Muszę jechać z nią do szpitala. Te słowa wywołały u mnie dreszcze. Wtargnęłam do środka. Czemu kłamiesz, że spadłam ze schodów? Zbladł. Rozłączył się i obrócił w moim kierunku. Tara, przepraszam cię, ale potrzebowałem wymówki. Przegapiłem deadline, a moja posada wisi na włosku. Chodzi o te dokumenty, które przedwczoraj miałeś wysłać? Przytaknął bez słowa. Słuchaj, Erik, Mówiłam to krzyżując ramiona. twoja praca, twoja sprawa. Tylko że w tygodniu spędziliśmy razem może, nie wiem, godzinę i to tylko dlatego, że się tu zamykasz. Codziennie. Słuchaj, czy ty naprawdę pracujesz? Czy po prostu siedzisz tu i się na nią gapisz? Jego ciemne oczy zatrzymały się na mnie. A potem jego głos stał się miękki. Jesteś o nią zazdrosna. Co? A nie powinnaś, Tara. Dodał, robiąc krok w moją stronę. Ten obraz czyni ją znacznie piękniejszą niż była w rzeczywistości. Zamarłam. Patrzyłam na niego. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie słowa. Mówisz, że na obrazie jest ktoś, kogo znasz? Nie. Przepraszam, źle się wyraziłem. Chciałem powiedzieć, że ktokolwiek na nim jest,
to jestem pewien, że podobieństwo jest, powiedziałbym, że pochlebiające. Wszystkie portrety takie są. Wpatrywałam się w niego, a serce biło mi jak młot. Erik, kto jest na tym obrazie? Mówiłem ci, że nie... Erik! Zbliżyłam się do niego. Miałam nogi jak z waty. Czułam, jak się trzęsą. Co to za kobieta? Pokręcił tylko głową. Tej nocy nie mogłam spać. Wiem, że to brzmi głupio tak się zajmować jednym obrazem, ale musicie przyznać, że było to dziwne. Erik miał dosłownie obsesję na jego punkcie. Dlaczego nie widziałam tego obrazu, kiedy ze sobą randkowaliśmy? Schował go gdzieś w piwnicy? To było jedyne miejsce, do którego nigdy nie zajrzałam. Czyżby wybudował tam ołtarzyk i to na jakichś 8 metrach? Ta myśl sprawiła, że robiło mi się niedobrze. Nie wiem, to jego była dziewczyna? Albo poprzednia żona, o której nigdy mi nie opowiedział? Zamówienie tego obrazu musiało kosztować krocie. Zwłaszcza w takim formacie i z tyloma detalami. W sensie, o ile nienawidziłam tego obrazu, musiałam przyznać, że wykonał go ktoś naprawdę utalentowany. Błysk w tych przenikliwych szarych oczach, mały dołeczek w jej prawym policzku. Ale z pewnością nie trzymał go, by podziwiać kunszt. Znał ją. I ktokolwiek to jest, Erik ma obsesję na jej punkcie. I wtedy wpadłam na najbardziej szalony plan. Usiadłam na łóżku, powoli, cicho. Obróciłam się do Erika. Szybko zasnął. Wtedy wyślizgnęłam się spod kołdry i chwyciłam swój telefon z nocnej szafki. Po cichu z nim wyszłam. Przeszłam boso i bezszelestnie cały korytarz, aż znalazłam się pod drzwiami jego gabinetu. Pchnęłam ciężkie drewniane drzwi i weszłam. Pomieszczenie było zimne. Zdecydowanie bardziej od naszej sypialni. Na ramieniu wyskoczyła mi gęsia skórka, ale nie marnowałam ani chwili. Po omacku sięgnęłam ręką do włącznika. Zapaliłam światło. Kobieta o blond włosach wpatrywała się we mnie ze ściany. Jej oczy zdawały się podążać za każdym moim ruchem, podczas gdy ja chwyciłam skórzane krzesło Erika i przesunęłam je po podłodze. Gdy siedzisko znalazło się tuż pod ścianą, weszłam na nie. Teraz obie patrzyłyśmy na siebie. Nigdy wcześniej nie stałam tak blisko tego obrazu. Nasze twarze dzieliły milimetry. Z tej odległości bez wątpienia mogłam docenić szczegóły. Każda rzęsa była skrupulatnie zaznaczona. Nitkowane prążki jasnej i ciemnej szarości wypełniające jej tęczówki. Jej skóra, tak blada i kremowa, usiana najmniejszymi porami. Ale nie byłam tu po to, żeby rozpływać się nad warsztatem. Podniosłam telefon i zrobiłam zdjęcie. Wtedy wybrałam wsteczne wyszukiwanie obrazu. Chwilę mi zajęło, nim znalazłam właściwą stronę i wrzuciłam zdjęcie. Ale kiedy załadowały się wyniki, wstrzymałam oddech. Spodziewałam się może jednego wyniku, jeżeli dopisze mi szczęście. Jakiś rodzaj rozpoznawania twarzy, który dopasowałby namalowaną twarz do zdjęcia. A może wyświetliłaby się strona internetowa artysty i wspomniana osoba była tematem obrazu. Zamiast tego stronę wypełniły dziesiątki miniatur. Dokładnie tego samego obrazu, na który patrzyłam od tygodni. Drżącymi palcami wybrałam pierwszy obrazek. Przekierował mnie do artykułu. Trwają poszukiwania zaginionej studentki Franklin College. Moje serce na moment stanęło. Małe czarne kropki tańczyły mi przed oczami. Drżąc, opadłam na krzesło i zaczęłam czytać. 23-letnia Ania Kelsing zaginęła po wędrówce ze swoim chłopakiem. Rozdzielili się, gdy natknęli się na niedźwiedzia. Jej plecak znaleziono mniej więcej milę od miejsca obserwacji, ale nie zaobserwowano żadnych śladów obecności Ani. I napis pod obrazem. Kelsing jest studentką 3. roku na Franklin College na kierunku artystycznym. Autoportret.
Niedawno ukończyła autoportret, który wystawiono w Le Caire. Powyżej. O kurwa. Wybrałam kolejny artykuł i kolejny, ale wszystkie mówiły o tym samym. Wycieczka, niedźwiedź, zaginięcie. Wszędzie widniało to samo zdjęcie, razem z jej autoportretem. Wyglądała niemal identycznie jak na obrazie. Nigdzie nie wymieniono z imienia jej chłopaka, ale jestem przekonana, że był to Eric. Najczęściej odwiedzany artykuł sprzed 5 lat przedstawiał wideo z jej rodzicami, którzy prosili o kontynuowanie poszukiwań. Niestety, wnioskując po kolejnych artykułach, nic takiego nie miało miejsca. Nie wiem, jak długo tam siedziałam. Wiem tylko, że z zamyśleń wyrwał mnie nagle głośny huk na korytarzu. Kroki. Coraz bliżej gabinetu. Wystrzeliłam jak z procy. Nie może mnie tu znaleźć. Rozejrzałam się, szukając jakiegoś miejsca. Jakiegokolwiek, gdzie mogę się schować. Ale prawdopodobnie było już za późno. Na pewno zauważył pod drzwiami włączone światło. Schowałam się pod biurko w chwili, gdy wszedł do pokoju. Tara? Przycisnęłam dłoń do ust, starając się uciszyć swój spanikowany oddech. Zauważy, że krzesło nie stoi na swoim miejscu. Wie, że tu jestem. On wie. Tara, jesteś tu? Po co ja się schowałam? Przecież mogłam powiedzieć, że weszłam tu, bo usłyszałam hałas. Potrzebowałam długopisu. Nie mogłam spać. Po co ja się kuźwa schowałam? Teraz się dowie, że ja też wiem. Tara, Chociaż może wszystko w porządku. Może niedźwiedź dopadł Anię, a Eric nie miał z tym nic wspólnego. Nie jest to bardziej prawdopodobne niż to, że mój mąż mógłby być mordercą? tu jest. Spojrzałam w górę i krzyknęłam. Eric kucał przed biurkiem i wpatrywał się we mnie. Szukałam długopisu. Wydukałam. Chciałam coś zapisać. Pamiętałam, że mam rano jechać po zakupy i chciałam coś dopisać do listy. Przechylił głowę, a na jego ustach pojawił się mały uśmiech. Nie sądzę, żeby to była prawda, Tara. Usiłowałam zbiec. Zaczęłam wyskakiwać spod biurka. Jego ręka szybko wystrzeliła i chwyciła mój nadgarstek. Mocny chwyt. Domyśliłaś się, kim ona jest, prawda? To jedyny powód, dla którego chcesz się przede mną ukrywać. Coś ty jej zrobił. Szepnęłam. Roześmiał się sucho. Więc myślisz, że jestem mordercą. Nie, Jak miło, że to twój pierwszy wniosek. nie, wcale tak nie myślę. Przełknęłam gulę. Głupia ty. Głupia. I jeżeli ją zabił, a teraz wie, że ty też wiesz, to jesteś martwa. Przepraszam, nie to miałam na myśli. Właściwie, co tam się stało? Bo nie znaleźli ciała. Niedźwiedź ją dopadł? Nie odpowiedział. Po prostu stał bez słowa i wpatrywał się we mnie tym swoim lodowatym spojrzeniem. Byłam zazdrosna. Ciągnęłam zdesperowana. Ale już teraz rozumiem. Szkoda tylko, że mi nie powiedziałeś. Bo stracić kogoś w ten sposób, no... Przecież to oczywiste, że dlatego chciałeś zatrzymać ten obraz. Bo to jedyne, co ci po niej zostało. Powinnaś była to zostawić. Odparł, ale był w tym bardzo emocjonalny. Przepraszam, że dowiedziałaś się w ten sposób. Krzyknęłam, gdy się na mnie rzucił. To koniec. Kiedy wyciągał mnie spod biurka, jego dłonie mocno zacisnęły się na moich nadgarstkach. Odsunęłam się, próbując się wyrwać, ale to nie pomogło. Za nami rozległ się głośny trzask. Eric odwrócił się i na ułamek sekundy rozluźnił uścisk. Zareagowałam natychmiast. Wyrwałam się z jego uścisku i pobiegłam, okrążając biurko i pędząc w stronę drzwi. Gdy się obejrzałam, zobaczyłam, że Eric za mną rusza. Ale też zdałam sobie sprawę, co to był za hałas. Portret Ani spadł na podłogę.
Leżał krzywo na podłodze, a jej szare oczy patrzyły pustym wzrokiem w górę. Od zawsze potrafiłam szybko biegać. Gdy zdążyłam już zbiec na dół, Erik znajdował się dopiero w połowie schodów. Wychodząc na zimne powietrze, zaczęłam krzyczeć. Złapał mnie od tyłu i próbował wciągnąć z powrotem do środka, ale było już za późno. Włączały się światła. Nasz sąsiad wybiegł z domu i zadzwonił pod numer alarmowy. To był koniec. Erika aresztowano za napaść. I kiedy opowiedziałam policjantom o jego obsesji na punkcie obrazu, byli w stanie przeszukać nasz dom. W szufladzie biurka znaleźli małe pudełko, w którym schowane były złote kolczyki. Te same, które Ania miała na sobie tamtego feralnego dnia. Sprawa przeciwko niemu powoli nabiera tempa. Mam nadzieję i modlę się, aby Ania doczekała się sprawiedliwości i aby ława przysięgłych skazała go za okropne morderstwo. Pytanie jeszcze, czy zrobiłby ze mną to samo, gdyby nie udało mi się uciec i gdyby portret Ani nie spadł. Było na to oczywiście racjonalne wyjaśnienie. Kiedy Erik przeniósł obraz do swojego biura, przez pomyłkę zamontował jeden z haków w czystej płycie gipsowo-kartonowej. Ciężar obrazu spowodował jego wyrwanie się i obraz upadł. Czasami myślę, że Ania nade mną czuwa, że jej portret zachowuje jej cząstkę. Tej nocy chroniła mnie przed staniem się ofiarą potwora, który zakończył jej życie. Obraz wisi teraz w korytarzu. Za każdym razem, gdy koło niego przechodzę, dostrzegam nowe szczegóły. Z tła za Anią wyłania się ciemnozielone wnętrze. Idealnie namalowane pasmo blond włosów. Błysk w jej przenikliwych szarych oczach. I czasem wydaje mi się, że ona się do mnie uśmiecha.